Dzisiaj prawdziwy fenomen, czyli Porsche, które nie jest wcale najdroższe, bo są droższe od niego. Takie, które nie jest najmocniejsze, bo są takie, które są znacznie mocniejsze niż ono, a nawet nie jest najszybsze, ponieważ nie osiąga nawet 300 km na godzinę. A mimo to budzi absolutnie największe emocje. Nieważne kto, matka, babcia, dziadek, córka, dziecko, ksiądz, prostytutka, wszyscy się za nim oglądają, wszyscy chcą zrobić zdjęcie, wszyscy je kochają i zastanawiają się, co to takiego spektakularnego. A to jest po prostu Porsche 911 GT3 z dopiskiem RS. No i tylko patrzycie na niego i już wiecie, czemu wszyscy się za nim oglądają, bo ten samochód wygląda tak, jakby dosłownie przed chwilą zjechał z toru wyścigowego i wyjechał na drogę. To jedno z bardzo niewielu aut na rynku, które jest w zasadzie seryjnie przygotowane do tego, żeby się ścigać. Jest autem już nie sportowym, tylko wyczynowym, a mimo to uzyskało homologację drogową. A wszystko zaczęło się 50 lat temu, kiedy Porsche pokazało 911 w wersji 2.7 RS. W 1973 roku. I ta RS-ka była wówczas najszybszym niemieckim samochodem, ale jednocześnie była jedynym na świecie samochodem seryjnie wyposażonym w przedni i tylny spoiler. Nie miało tego ani Ferrari, ani Lamborghini, ani żadna inna sportowa marka z wyścigowymi korzeniami. Oczywiście miały spoilery do sportów motorowych, ale w wersjach cywilnych te auta nie miały spoilerów, miało je wówczas tylko 2.7 RS. Co zmieniło się 50 lat później? Absolutnie wszystko. Przede wszystkim cena, ponieważ auto kosztuje ponad 1 300 000 złotych. Ile I jest droższe o 308 000 od zwykłego GT3, które przecież już ani nie jest wolne, bo ma ten sam silnik, tylko o 15 koni słabszy, ani nie można o nim powiedzieć, że nie nadaje się do sportu motorowego. Czy zatem warto dopłacić 308 000 złotych do tego, żeby mieć parę spoilerów więcej? Będziemy to rozkminiali podczas odcinka. Te 308 000 złotych, jedni powiedzą, że fajnie byłoby wydać na podstawowego Boxstera albo nawet Caymana, bo tyle one kosztują, i jeździć zwykłą GT3, ale jest grono takich, którzy RS-kę kupią choćby ze względu na to, jak wygląda. Jest tutaj tyle rzeczy do opowiadania, takich technicznych o tym aucie, że autentycznie nie wiem, od czego zacząć, więc zacznę chyba od najbardziej absurdalnej. Wyobraźcie sobie, że Porsche dla 911 podaje w katalogu coś takiego jak właściwości terenowe. Dla żadnej innej nie podaje tego, a dla tej tak. No więc kąt najazdu to jest 6,2 stopnia, kąt zejścia tam z tyłu to 9,8, a kąt rampowy to 10,6 stopnia, a prześwit maksymalny, ponieważ auto może mieć podnoszoną przednią oś, to 10 cm, 100 mm równe. No i po co Wam ta wiedza, skoro przecież nie wjedziecie nim w teren? Ano po to, żebyście mieli możliwość na przykład sprawdzić sobie, czy na drodze do pracy nie macie progu zwalniającego, który uniemożliwi Wam przejechanie tym samochodem. Albo żebyście mogli sobie odpowiednio zaprojektować wjazd do garażu. Albo żebyście mogli odpowiednio zaprojektować sobie podnośnik, na przykład na torze, po to, żeby tym autem wjeżdżać na niego i sobie je modyfikować do wyścigu, choćby zmieniać koła. Albo po to, żebyście mogli sobie zaprojektować odpowiednio lawetę, na którą będziecie wjeżdżali nim normalnie na kołach bez większego problemu, a potem zjeżdżali i śmigali nim po torze. Czyżby w ten sposób Porsche sugerowało nam, że w ogóle to auto nie nadaje się do jazdy na co dzień, tylko lepiej wozić je na tor lawetą? No właśnie dlatego my go wyjątkowo nie sprawdzimy na torze, bo wszyscy dobrze wiemy, że GT3 do jazdy na torze nadaje się idealnie. Zostało do tego stworzone i zbudowane. Pytanie dzisiaj, na które będziemy odpowiadali, czy w ogóle nadaje się do jakiegokolwiek użytkowania go na co dzień. Jeżdżenia do pracy, jeżdżenia na krótkie wycieczki, dojazdów do miasta, czy nawet wyskoczenia 300-400 km sobie na weekend. No to skoro mówimy o dojazdach, na przykład nad takie morze, to zobaczcie, jak wspaniale wygląda tutaj bagażnik. Oczywiście bagażnik zawsze jest w 911 z przodu, a tutaj wygląda o tak. Tu możecie sobie ewentualnie waciki na drogę powkładać przez ten plaster miodu, ale nie dostaniecie tutaj bagażnika nawet za dopłatą, ponieważ, żeby poprawić chłodzenie, tutaj umieszczono chłodnicę silnika. Jest ona skierowana pod kątem, tutaj doskonale widać. A po co pod kątem? Po to, żeby łatwiej tam zgarniać powietrze, a potem to powietrze wypluwać tymi skrzelami tutaj. I te skrzela zostały też zaprojektowane w taki sposób, żeby to ciepłe powietrze, które ucieka tutaj od chłodnicy, było kierowane na boki samochodu. Dodatkowo, jak leci to powietrze ciepłe tutaj, to jeszcze przez te płetwy aerodynamiczne na dachu jest odbijane. Po co jest odbijane? Po to, żeby zimne powietrze tutaj było kierowane i wpadało na kolejną chłodnicę. Więc
opracowano to w taki sposób, żeby to chłodzenie było jak najbardziej wydajne. Tego w ogóle nie otworzycie, mimo że jest przycisk i nawet słychać tam jakiś elektrozaczep, natomiast to jest absolutnie nieotwieralne. Wszystko, co możecie zrobić sobie, to otworzyć takie klapeczki, o tutaj. O Jezu, a jednak tam, o tu jest, proszę bardzo. Pod jedną klapeczką jest płyn do spryskiwaczy, co tam jest? Tam nie jest płyn do spryskiwaczy, co tam jest? A nie wiem, płyn chłodniczy chyba, tak mi się wydaje, stąd nie widzę. Albo AdBlue, dokładnie. Tak jak silny dolewałeś tam AdBlue, tak? A tutaj mamy ewentualnie dolewkę oleju i to wszystko, co zrobicie z tyłu. Sam silnik, który mamy tutaj, to jest dokładnie ta sama jednostka, którą mamy w GT3 zwykłej, natomiast przerobiono w niej wałki rozrządu, dzięki czemu mamy 15 koni więcej. Jeszcze krzywki trochę mają inny kształt i te 15 koni uzyskujemy. Oznacza to 4-litrowy motor, oczywiście w układzie Boxer, 525 koni mechanicznych łącznie, przyspieszenie do setki ponoć 3,2 sekundy, czyli 0,2 sekundy lepiej niż zwykła GT3. Dzięki czemu to osiągnięto? No, nie tylko dzięki tym 15 koniom, bo trochę inaczej zrobiono tutaj skrzynię PDK 7-biegową. Ona ma wszystkie przełożenia krótsze, w związku z czym mamy niższą prędkość maksymalną, bo to te 296 km na godzinę w porównaniu z 318 w wersji GT3. Oczywiście na tę prędkość maksymalną ma też zaawansowana aerodynamika całego samochodu, do której przejdziemy potem, bo teraz jeszcze skupmy się na chwilę na hamulcach. W naszej wersji są ceramiczne, natomiast w standardzie są stalowe. One mają 6-tłoczkowy zacisk tutaj, raz, dwa, trzy, z tamtej strony 3. Te tłoczki tutaj mają nieco większą średnicę niż na przykład w GT3. Natomiast sama ceramiczna tarcza ma 41 cm średnicy, tylna 38 cm, tam mamy hamulec 4-tłoczkowy. Ceramika kosztuje dodatkowo 51 000 złotych i generalnie jak cały samochód zaczniecie sobie konfigurować, to jak absolutnie wszystko do niego wrzucicie, szczególnie z linii Exclusive, to cena może otrzeć się o, uwaga, 2 miliony złotych. W naszym wypadku maska, tylna klapa, ta część tylnego skrzydła tutaj, dach oraz kilka innych elementów, na przykład lusterka, ale także stabilizatory przednie czy osłony tylnej osi są wykonane z karbonu. Tutaj mamy klatkę, która też jest wykonana z karbonu dzięki temu, że jest lżejsza o 6 kg od stalowej. Felgi w naszym przypadku są magnezowe i oszczędzamy na nich 8 kg. Łącznie felgi, klatka, karbonowe elementy, te, które wskazywałem, pozwalają oszczędzić ponad 20-25 kg, ale kosztuje to dodatkowo, uwaga, 200 000 złotych, niemal 180 z kawałkiem. No ale przy cenie samochodu 1 300 000 ponad w podstawie, no to taki pakiet w Wajzach nic Wam nie robi. Gdybyście chcieli zaoszczędzić trochę, to za około 25 000 złotych możecie tutaj mieć pakiet Club Sport, w cenę którego wchodzi gaśnica taka wyścigowa o większej pojemności i klatka, ale taka, która nie jest zrobiona z karbonu, jak w naszym przypadku, tylko ze stali. Myli się jednak ten, kto sądzi, że dzięki tym wszystkim karbonom, plastikom, odelżeniu błotników i generalnie różnym innym zabiegom samochód jest lekki, bo waży 1450 kg i nadal jest to 15 kg więcej niż wersja GT3. Natomiast przystosowany został idealnie do jazdy po torze pod kątem aerodynamiki. Przepraszam, silny, muszę Ci podnieść przód, gdyż w naszym egzemplarzu mamy na szczęście możliwość podniesienia przodu. Spójrzcie, jak tutaj wygląda podłoga w tym samochodzie. Zobaczcie, ile ma kanałów powietrza, które odprowadzają albo niektóre za to, żeby centralnie powietrze przepływało przez niego tutaj strugą, a ile takich kanałów, które odpowiadają za odprowadzenie go na boki. Spójrzcie przy kołach, jakie ma specjalne elementy, które też odpowiadają za wprowadzenie na przykład powietrza na koło, żeby tam wytworzyć odpowiednie ciśnienie, albo odpowiadają za to, żeby skierować je na hamulec, żebyśmy mieli lepsze chłodzenie tarczy hamulcowej. Generalnie nawet tutaj wahacze są skonstruowane w specjalny łezkowy sposób, który sprawia, że przy prędkości około 200 km na godzinę przód ma 40 kg docisku dodatkowego tylko dzięki temu, jak wyglądają, jak skonstruowane są przednie wahacze. Zresztą zobaczcie, jak to jest tutaj ten wahacz zabudowany. O, tam dosyć dobrze go widać. Tutaj dodatkowo, jak widzicie, mamy taki skromny splitter, bardzo skromny jak na samochód sportowy i ta część jest kompletnie nieregulowalna, ani tutaj nie otwiera się w hartuch, choćby tak jak w Turbo S-ie. Natomiast za tę funkcję tego splittera
tu pełnią te klapy i o tym będziemy jeszcze rozmawiali, ponieważ to jest element tak zwanego Porsche Active Aerodynamics, czyli te przednie klapy współpracują razem z tylnym spoilerem, do których jeszcze za chwilę dojdziemy. Ale zanim przejdziemy tam do tyłu zobaczyć ten spoiler, to spójrzcie, ile tutaj jest takich elementów odpowiedzialnych za aerodynamikę, które nie tylko mają wyglądać ładnie, stylistycznie i nadawać autu agresywnego wyglądu, tylko przede wszystkim mają działać. Na przykład tu mamy takie otwory żaluzjowe, które odprowadzają ciepłe powietrze tutaj z nadkola, czyli tam nam wpada powietrze, które chłodzi nam, które dba o to, żeby hamulce cały czas miały maksimum sprawności, to ciepłe powietrze wypada nam stąd. Ale oprócz tego mamy tutaj jeszcze taki kanał, który zmniejsza ciśnienie tutaj w obrębie nadkola. Żeby uzyskać jak najlepszy efekt, nawet trzeba było przeprofilować przednie drzwi w GT3 RS-ie, nie wspominając o przednim błotniku, który też tutaj ma taki duży rant i tutaj dzięki temu to powietrze stąd może się wydostawać. Dalej sobie wpada tutaj w ten kanał, który wygląda jak w Turbo S-ie. Jednocześnie z tyłu też mamy takie płetwy, które dbają o to, by to ciśnienie w nadkolu było jak najlepsze i żeby szybciej i skuteczniej odprowadzać powietrze i ciepło od hamulców. Tylny dyfuzor przebudowano nieco względem wersji RS, natomiast jest bardzo podobny, centralna końcówka układu wydechowego również. Tu także doskonale widać, jak bardzo jest wypłaszczona cała podłoga, gdzie jakie ma płetwy. Zadbano o to po prostu, żeby każdy skrawek tego auta był projektowany pod kątem tego, by to powietrze jak najlepiej go opływało. Żeby tego dokonać, zrobiono 1500 symulacji na komputerze, a auto spędziło 200 godzin w tunelu aerodynamicznym. A najlepiej ze sobą ma współgrać to skrzydło z tym przednim splitterem ukrytym w podwoziu po dwóch stronach, czyli z tymi klapami, które Wam pokazywałem, bo to są dwa elementy wspólne dla systemu Porsche Active Aerodynamics, który w nowym GT3 RS został jeszcze wzbogacony o system DRS, Drag Reduction System, czyli system minimalizowania oporów powietrza. To działa w ten sposób, że nie mamy już tutaj żadnych stopni pochylenia, już na pewno się ręcznie tego wszystkiego nie obsługuje. Całe skrzydło ma 40% większą powierzchnię niż w poprzednim GT3 RS-ie, tą powierzchnię górną i boczną. Składa się z dwóch elementów, jak widzicie. Ta jest ruchoma, ale w płynny sposób i ona przy ustawieniu w automacie cały czas reaguje zależnie od tego, jak jedziecie. Czy mocno przyspieszacie, czy hamujecie. Kiedy hamujecie, pojawia się hamowanie również aerodynamiką, czyli ten spoiler podnosi się do góry i nawet mogę Wam teraz zaprezentować, jak to się dzieje. Jak widzicie, poszedł w górę, a teraz te przednie klapy, które Wam pokazywałem, pozostają zamknięte. I teraz mamy największą siłę docisku. Dwukrotnie większą niż w poprzednim GT3 RS i trzykrotnie większą niż w GT3. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że przy 200 km na godzinę macie 409 kg docisku, a powyżej 280 km na godzinę ten docisk wynosi 860 kg. Ale przecież nie zawsze potrzebujecie dużego docisku, bo na przykład na prostej albo w normalnym użytkowaniu chcecie, żeby to wszystko było jak najbardziej płaskie, żeby te opory powietrza były jak najniższe. Co wówczas? Właśnie wtedy wkracza do akcji system DRS, czyli Drag Reduction System. Jak jedziecie sobie spokojnie i normalnie, możecie go aktywować albo ręcznie, albo działa w automacie. W automacie w taki sposób, że jak komputer czuje, że przyspieszacie, jedziecie już powyżej 100 na godzinę i macie wciśnięty gaz przynajmniej w 95%, no to potrzebujecie tego najlepszego, najmocniejszego przyspieszenia, na przykład od 100 do 200 albo jeszcze dalej i wówczas ten spoiler wyprostuje i otworzy przednie klapy. One działają ze sobą, współpracuje ten przód z przodem. Pełen zakres jest tej regulacji, więc auto wie, kiedy przyspieszacie, kiedy zwalniacie, kiedy wjeżdżacie w zakręt, w jakim trybie jesteście i czego wymaga aerodynamika, która strona jak ma pracować, czy przód lepiej dociążony, czy tył odciążony, bo akurat hamujecie i wjeżdżacie w prawy albo w lewy zakręt, to wszystko ze sobą ma tutaj doskonale współpracować. Jeszcze jedna ciekawostka, jeżeli chodzi o ten spoiler. Po raz pierwszy w historii szczyt tego spoilera znajduje się wyżej niż dach samochodu. Po raz pierwszy w historii Porsche oczywiście, bo w sportach motorowych i w innych samochodach już się to zdarzało. I tu jeszcze jedna ciekawostka. Całe te kanały odprowadzają nie tylko powietrze, ale także na przykład gumę na torze. To doskonale widać, trzeba było to okleić specjalną folią PPF, żeby później można było to zedrzeć, żeby nie uszkodziły na przykład kawałki kamieni nadkoli i dokładnie tak samo tutaj to wygląda. Zobaczcie, gdzie lecą te kawałki gumy. To oczywiście wszystko jest do usunięcia, natomiast jak kupujecie takie auto,
z założeniem, że będziecie użytkowali go na torze, no to absolutnie konieczne jest wyłożenie tych elementów tutaj folią PPF po to, żeby oszczędzić lakier. To zanim jeszcze ruszymy w drogę, to posłuchajcie, jak brzmi. A nie, jeszcze jedna ciekawostka o tym spoilerze. Wyobraźcie sobie, że ten Porsche Active Aerodynamics jest do tego stopnia sprawny i tak dobrze skonstruowany, że nawet wyczuwa, kiedy jedziecie na przykład za szybko, opór powietrza jest za duży i jest za duże obciążenie opon, bo one mają przecież swoje parametry i nie można ich za bardzo obciążyć, że jak czuję, że tam za bardzo zwiększa się ciśnienie, to prostuję spoiler, żeby Wam nie wystrzeliła żadna guma. A teraz silnik. To normal jest. Ref limiter niestety spory. Teraz track. O, tutaj dobrze widzicie. Aerodynamics low downforce i to samo mam napisane tutaj. To oznacza, że mamy tą niską siłę docisku, czyli możemy w normalnym, komfortowym użytkowaniu, on nie wytwarza tam żadnego podciśnienia, nie przysysa go do drogi, dzięki temu i zużycie paliwa powinno być niższe i można osiągnąć większą prędkość maksymalną. Jak go sobie zmienić? No oczywiście możecie sobie tu zmienić i wziąć Dynamic Downforce. Wówczas pokazuję Wam dokładnie, co zrobi ze spoilerami tymi przednimi, czyli z tymi klapami pod przednią osłoną silnika, na przodzie samochodu, bo silnik oczywiście jest z tyłu, i co zrobi tutaj z tym dodatkowym skrzydłem na spoilerze. O, proszę, już widać, Pan zasłania już ręką twarz, żeby obejrzeć sobie GT3 RS-a z zewnątrz. To będzie tak cały czas, to jest niesamowite w tym aucie, jak ono zwraca uwagę. Ze sportów motorowych przeniesiono tutaj jedno, o ile we wszystkich 911 mamy tylko jedno pokrętło do zmiany trybów, to tu mamy 3 dodatkowe pokrętła. Pierwsze, czyli to, tylko jest dostępna w trybie track, czyli najpierw muszę tu wejść w track i teraz mogę sobie tutaj regulować zastosowano ciśnienia na tor wyścigowy. Nie wiem do końca, co to znaczy. Czy chodzi o opony? Teraz mam 2.0 i 2.3, 2.1 z tyłu. Zobaczymy potem, czy to w ogóle się w jakiś sposób tutaj zmienia. Ok, ale przechodząc teraz do tego ESC ETS. Tu nam się wyświetla teraz, widzicie, PTV Plus oraz Power. Dobra, weszliśmy w normal. I co? Zmienił nam ciśnienie w oponach. Nigdzie nie znalazłem takiej informacji na ten temat. I powolutku. O! Oj, czymś zawadziliśmy? Ale to jest, słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. Jak tylko wsiadacie do tego auta i jak już czujecie na pierwszym zakręcie, na pierwszej prostej, gdzie jedziecie 50 na godzinę, i jak on się prowadzi, jak to Ty silny ująłeś? Pięknie powiedziałeś to. Precyzyjnie, dokładnie. Precyzyjnie. Jaka tu jest precyzja w układzie kierowniczym. Jaka tu jest sztywność nadwozia. To jest auto bez dwóch zdań niesportowe, tylko wyczynowe. Żaden Mercedes ze znaczkiem AMG, żadne BMW ze znaczkiem M, żadne Audi ze znaczkiem RS czy R8, ani nawet żadne inne Porsche nie daje takiej precyzji i czujecie to już od pierwszych kilometrów. W mieście w takich warunkach widoczność zaskakująca dobra do tyłu, ponieważ ten spoiler jest tak wysoko, a kratka skonstruowana w taki sposób, że wszystko widzę, co dzieje się za mną, ale na przykład fatalna jest tutaj z boku, bo bardzo szeroki jest ten słupek A i ten tutaj też, i przez to, że jestem nisko i to lusterko i ten słupek sprawiają, że te widoczności, szczególnie na prawą stronę, są takie sobie. Tak, wiem, narzekam i mówię, że w GT3 RS jest słaba widoczność, no ale jest, no. Mieliśmy go ocenić jako auto do użytku codziennego, no więc oceniamy. Ten spoiler jeszcze z tyłu, jeszcze jedna ciekawostka, on nawet pomaga hamować i te przednie klapy, te przednie splittery również, ponieważ w momencie, kiedy jedziecie z tym trybem DRS, funkcja dostępna tylko w Dynamic Downforce teraz macie napisane, a teraz jest Low Downforce, to znaczy, że on jest wypłaszczony tam, to jest po pierwsze, a z przodu te klapy są zamknięte całkowicie, żeby ten opór aerodynamiczny był jak najmniejszy, nie ma wtedy docisku. Ale jakbym jechał z dużą prędkością i nagle zaczął ostro hamować, awaryjnie, to klapy z przodu się otworzą, a spoiler się spionizuje, to górne skrzydło, po to, żeby wytworzyć dodatkowy docisk i dodatkowy opór aerodynamiczny, żebym szybciej wyhamował.
I podobno to nie jest tak, że to oszczędza 10, 15 czy 20 cm, tylko przy hamowaniu z wysokich prędkości może o kilka metrów skrócić drogę hamowania. Fotel, w którym siedzę, jest seryjny i ma regulację góra-dół. Mam tutaj do tego pstryczek elektryczek. Ta regulacja jest elektryczna. Mogę przesunąć go do tyłu i zobaczcie, jak daleko do tyłu mogę go przesunąć, aż muszę usiąść troszkę bliżej w tym momencie. Ile miejsca mam nad głową, ile miejsca mam tutaj na ramiona. W ogóle nie sprawia wrażenia auta ciasnego. Zamiast klemeczek mam sznurki, ja to akurat lubię, to jest bardzo fajny taki akcent sportowy. Sam fotel jest mimo tego bardzo ograniczonego zakresu regulacji dosyć wygodny. Owszem, przyjemnie tutaj otula, ale na przykład ma takie specjalne siateczki, dzięki którym nie pocą mi się ani półdubki, ani nie pocą mi się plecy tutaj na dole. Chociaż czy ja wiem, czy nie pocą? Boczki to mi się już spociły, kurna, ale to może z wrażeń. Więc to nie jest tak, że jakoś strasznie niewygodnie się tutaj siedzi. Ten kubełek, naprawdę oznaczony wajzachem w tym miejscu, jest bardzo wygodny. Myślę, że nawet w dłuższych trasach akurat sam fotel nie byłby problemem. W dodatku, zamawiając ten fotel, możecie sobie wybrać 3 jego twardości. Tutaj macie jeszcze magnezowe, nie plastikowe, nie aluminiowe, tylko magnezowe łopatki do zmiany biegów. A dlaczego magnezowe? Bo tylko one dają taki charakterystyczny klik. Słuchajcie. W żadnym innym aucie tak to nie brzmi. Sama skrzynia PDK, taka sama jak stosowana w innych Porszakach, czyli 7-biegowa, niemniej zmieniono w niej przełożenia, czyli całkowite przełożenie jest nieco krótsze. Natomiast fajnie, że to nie jest ten dzyndzel taki jak w 911, tylko jeszcze została taka wajcha. Nie można tego auta, co ciekawe, kupić ze skrzynią manualną, choć GT3 to bez RS występuje z manualem, tutaj jest tylko automat, nie ma możliwości nawet za dopłatą kupić sobie takiego. O, teraz jest taka fajna cisza, zobaczcie. Nic, no wreszcie można normalnie porozmawiać i nie muszę podnosić głosu. A prawda jest taka, że on tylko się uruchamia, a ja od razu muszę podnosić głos. W dodatku posłuchajcie, jakie tam dźwięki dochodzą z tyłu. Tam cały czas coś rzęzi, stuka, tak jakby ten silnik miał się rozlecieć. Ale tak to jest w GT3 RS, już tak było w tym poprzednim, tak samo jest w GT4 RS. Po prostu one mają taką charakterystykę, że słyszycie wszystko, jak każdą zębatkę, każde przełożenie. O, zobaczcie, słyszycie? Zdejmuję nogę z gazu i słyszę cały czas jakieś dziwne grzechoty, jakieś dziwne dźwięki mechaniczne stamtąd dobiegające. Ale nie, możecie być spokojni, że ten silnik się nie rozleci. Porsche jest do tego stopnia tego pewne, że o ile w takich sportowych samochodach mówi się, że to trzeba olej wymieniać tam co 5000 km, to wiecie, co ile trzeba wymieniać w 911 GT3 RS? Zalecany przegląd jest co 30 000 km albo 2 lata. Naprawdę, w samochodzie, który jest wyczynowy. No więc jeżeli lubicie czuć się jak papież w papamobilu, czyli jak wszyscy na Was patrzą, Wam machają i robią zdjęcia, to śmiało możecie kupować 911 GT3 RS do jazdy po mieście. Ale przecież takim autem przyjemniej i fajniej jedzie się w dłuższą drogę. Bierzecie sobie pannę za włosy, ładujecie ją tutaj i mówicie: kochanie, wypadamy na weekend, mamy do przejechania 300 km, ja mam taki fajny, sportowy, szybki, ekstra samochód, jedziemy na ten weekend. No to ona odpowiada: dobra, cudownie, to jedziemy. I wychodzi z walizką do samochodu, a Wy mówicie: no darling, tutaj mamy problem, no walizka tutaj nie wchodzi, bo tu nie ma żadnego bagażnika. Ale, i teraz sprzedam Wam patent, jest specjalny zestaw toreb do tego samochodu i zaraz Wam pokażę, jak on wygląda, żebyście mogli przetransportować siebie i najdroższą, tudzież najdroższego na weekend. Absolutnie niesamowicie jest precyzyjny ten układ kierowniczy. Zobaczcie, teraz mocniej poruszam w bardzo wąskim zakresie, dosłownie 2 paluszkami i zobaczcie, co się dzieje z samochodem. Czujecie też sztywność nadwozia niesamowitą, że on cały sobą skręca, nie tylko przednimi kołami, ale wrażenie jest takie, jakby normalnie on całym sobą wchodził w zakręt. Natomiast nie pokażemy Wam go na torze. Albo zróbmy inaczej. Pokażemy Wam go na torze, jak silny będzie miał 5000 obserwujących na Instagramie, a ja 50 000 obserwujących na Instagramie. Silny jakie Ty masz? Konto na Instagramie, jak ono się nazywa? Silny Karoseria. Silny Karoseria. A ja mam Łukasz Bąk Karoseria na Instagramie. Jak tam ja dobiję do 50 000 obserwujących, a silny do 5000, to obiecuję, ręka na sercu, Bąk to Wam obiecuje, silny też.
GT3 RS wyląduje na Silesia Ringu. I tam sprawdzimy go drugi raz, zobaczymy jak jeździ. A póki co to w ruchu miejskim. No dobrze, spalanie z takich bocznych dróg, naprawdę nie szaleliśmy, nie było żadnego mocniejszego przyspieszenia, a teraz chcę je zrobić, więc proszę bardzo, tylko pokażę. 10 litrów. Co ja tu kurwa robię? 40 na karku, ukończone 2 fakultety, ukończone... No odważnie od razu wszystko wyłączyłem, powiem Wam. A teraz jak już jest rozgrzana opona, to nawet nie chcę zarzucić tyłkiem w takich warunkach. Trzeba było go mocniej rozpędzić, a na to tutaj się absolutnie nie odważę. Zobaczcie jak on go trzyma. Coś niebywałego, jaką trakcję ma ten samochód. Każda BM-ka tutaj przy takiej prędkości i przy takim dodaniu gazu leciałaby bokiem od razu. Od razu i to przez dłuższy fragment. A tu nie jestem w stanie tego w ogóle wywołać. A jednak mi się udało. Ja jebie! Absolutnie nieprawdopodobną precyzję ma ten samochód. Nieprawdopodobną ma precyzję. Dobra, jedziemy pakować te walizki. Proszę włazić na Instagrama, obserwować mnie i Silnego, bo ja koniecznie muszę to auto zabrać na Silesia Ring. Koniecznie! Muszę! A czy i tak je zabiorę, ale to od Was zależy, czy Wam je pokażę, czy nie. I Silny, czy Wam pokażę, jak jeździ GT3 RS po torze. A już sobie wyobrażam po tym, co tutaj sobą zaprezentowało. Naprawdę. Co sobie zaplanujecie, to zrobicie. Umiejętne operowanie pedałem gazu, kierownicą, najdrobniejsze ruchy po prostu są w stanie go dobrze nakierować. Tutaj miałem, już nie pamiętam, traction control i stabilizacja toru jazdy były całkowicie dezaktywowane. Nie pamiętam już to PTV, w jakie było Porsche Torque Vectoring, w jakim było ustawione chyba Power. No wiadomo, no Power. Power! Nie, po torby. No to 3 dla żony. 1, 2, 3. A mnie wystarczy 1. I wtedy pakujecie się w takie torby Porsche Exclusive Manufacture. I potem jedyne już co musicie zrobić, to przesunąć fotel maksymalnie do przodu, a reklamóweczki wrzucić tam. O! I takich reklamówek to tam wejdzie Wam z 10 plus jeszcze 2 worki na śmieci. No dobrze, to mamy już bagaże, jesteśmy spakowani. Podnieśliśmy sobie emocje jeżdżąc po rondzie, na przykład, albo po pustym placu pod Tesco, a teraz chcemy pojechać w dłuższą drogę, czyli wyskoczyć na autostradkę i pyknąć 140 sobie. Tak, wiem, że to już brzmi jakbyśmy jechali 160, ale nawet jeszcze nie mamy 140. O, przy 140 jest dokładnie tak. 3,5 tysiąca obrotów. I każde łączenie na autostradzie boli. I tak jest cały czas. Dramatu nie mam, bo jadę dopiero 2-3 minuty. Ale jakby przyszło mi spędzić w nim trochę dłużej czasu, czyli jechać te 400-500 km, pewnie z prędkościami wyższymi, no bo wybrałbym się oczywiście do Niemiec, żeby tam sobie poszaleć, trochę szybciej pojechać, no to nie byłaby to zdecydowanie komfortowa podróż. Natomiast i tak mam wrażenie, że jest dużo lepiej niż w GT4 RS, które już testowaliśmy i tu możecie sobie obejrzeć jego test. To po pierwsze. Po drugie, lepiej niż w GT3 RS poprzednim 911. I zarówno jeżeli chodzi o zawieszenie i o te dźwięki. Tutaj one nie są aż do tego stopnia drażniące przy tych wyższych prędkościach, żebyście musieli to odczuwać, przynajmniej przy takiej stabilnej jeździe, tam do tych 4000 obrotów. To samo tyczy się zawieszenia. Ono na takiej gładkiej drodze, gdzie czasami się tylko pojawią jakieś łączenia, i tak względnie dobrze potrafi je wybrać tak, że nie chce Wam w jednym momencie złamać kręgosłupa. No dobrze, to teraz sprawdzimy jeszcze jedną rzecz, mianowicie zrobimy sobie 0-100. Według producenta setkę powinien zrobić GT3 RS w 3,2 sekundy. O 0,2 szybciej niż zwykłe GT3. I jest to naprawdę niesamowity wynik, wziąwszy pod uwagę, że mamy samochód z napędem na tył. Natomiast pamiętajmy, że tam z tyłu opona ma 335 mm szerokości. Kolos, naprawdę. Przednia ma 285.
Więc zobaczymy. Ja spodziewam się rzeczywiście, jeżeli zejdziemy na 3,5, to że będzie to bardzo, bardzo, bardzo dobry rezultat. No dobra, gotów? Ja pieprzę! Jezus! Najpierw mi naciągnęło zmarszczki, a następnie prawie wypadły mi zęby. Ale wynik nie jest spektakularny. 3,7 z procedurą startu. 6,5 tysiąca obrotów. I łupnięcie jest naprawdę solidne! I w ogóle na drugim biegu ma już jakieś 120. No już lepiej. 3,65. Ale to nadal o 400 za dużo względem tego, co podaje producent. 3,56. O, jest najlepszy wynik do tej pory. 3,50. I to też jest cudowne w tym samochodzie, że pewnie jakbyśmy znowu tutaj pokręcili, pokombinowali, coś pozmieniali, to w pewnym momencie udałoby nam się uzyskać ten wynik 3,2 sekundy. Natomiast on jest... A jeszcze dobrze, to sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Po prostu teraz jedziemy w trybie track, a ja w takim razie spróbuję w ogóle wyjść z trybu track i wejść w tryb po prostu sportowy. I on teraz włączył sobie i ESC, i włączył sobie Traction Control. I zobaczymy, czy w ogóle z tymi systemami będę w stanie tutaj zrobić jakiekolwiek przyspieszenie dobre. Wyświetliło nawet tutaj na zegarach, że mamy launch control włączony, więc to jest, wydaje się być taki właściwy tryb do robienia tego 0-100, więc 3,5 to jest taki wynik, który udało nam się uzyskać. Jestem absolutnie pod gigantycznym wrażeniem możliwości tego samochodu. Pod wrażeniem tego, jak go skonstruowano, jaką wagę przyłożono tutaj nie tylko do silnika, nie tylko do skrzyni biegów, ale też do aerodynamiki, do hamulców, do tego, żeby wszystko to ze sobą grało. Bardzo podoba mi się w nim ta surowość, jaką znaliśmy kiedyś ze sportowych samochodów, a która dzisiaj zaginęła, bo wszystkie samochody ze znaczkami AMG, M czy RS są po prostu nowoczesne, luksusowe, ale też komfortowe, wygodne, mocne i szybkie, ale też odarte z tej takiej mechanicznej magii, tak bym to nazwał, z tych mechanicznych dźwięków, z tych mechanicznych odczuć. Tutaj, pomimo tego zaawansowanego zawieszenia, zaawansowanego układu kierowniczego, zaawansowanego silnika wolnosącego, zaawansowanej aerodynamiki, ciągle czujecie, że macie do czynienia z nieprawdopodobnie mechanicznym samochodem i ultra precyzyjnym. To po prostu wygląda tak, jakby paru inżynierów w Porsche doszło do wniosku, że zbudują współczesny samochód, który przenosi na takie normalne drogi wrażenia z torów wyścigowych. I dokładnie tak jest. To już nie jest nawet auto sportowe, to jest auto wyczynowe. I tutaj mam z nim właśnie problem, bo to jest fajny samochód, kiedy chcecie pojeździć po torze. Natomiast dojechanie nim na ten tor to jest po prostu męczarnia. Lepiej jest to zrobić na lawecie i samo Porsche zdaje się to sugerować w swoich materiałach, pisząc m.in. o tym kącie najazdu, kącie zjazdu i o kącie rampowym i jeszcze o prześwicie. Na co dzień do normalnej, codziennej jazdy zwykła 911 zdecydowanie bardziej się nadaje. Kompletnie bez sensu jest kupić ten samochód i jeździć nim wyłącznie po drogach publicznych. To auto na Nürburgring, to auto na Silesia Ring, na każdy długi tor, gdzie można ćwiczyć swoje umiejętności i poprawiać czasy okrążeń. Naprawdę nie bójmy się użyć tego słowa i tego sformułowania. Idiotą jest ten, kto kupi to auto tylko po to, żeby pokazywać się nim na Placu Trzech Krzyży. Niepraktyczny, głośny, niekomfortowy i zajebisty. Tak można podsumować 911 GT3 RS.